Dziś rozmawiam z osobą, która nie tylko doskonale zna układ kostno-mięśniowy dziecka, ale przede wszystkim rozumie, co to znaczy prowadzić rodzinę przez codzienność z MPD. Olga Pietrzyca to fizjoterapeutka, która specjalizuje się w pracy z najmłodszymi pacjentami neurologicznymi. Z pasją i empatią towarzyszy dzieciakom z mózgowym porażeniem dziecięcym od pierwszych kroków aż po rehabilitację pooperacyjną. W tym odcinku rozmawiamy o tym, kiedy wykonać pierwsze RTG bioder, dlaczego w MPD biodra są tak narażone na zwichnięcia i dlaczego operacja nie musi oznaczać długich tygodni w gipsie. Mówimy też o tym, że leczenie chirurgiczne nie zaczyna się i nie kończy na sali operacyjnej. To proces, w który zaangażowany jest cały zespół. Zapraszam Was. Dzień dobry. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Medical Talks Rozmowy z sercem i dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Olgę Pietrzycę. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Olga jest koordynatorem fizjoterapii w instytucie, co tak tytułem wstępu powiem, że koordynacja u nas ma kilka obszarów. Oprócz tego, że wiesz prawie wszystko o każdym pacjencie, znasz swoich ludzi, to także jak każdego dnia obserwuję, masz taką wspaniałą misję i zadanie szerzenia wiedzy i sprawiania tego, że każdemu jednemu fizjoterapeucie tak samo się chce i tak patrzy na nasze dzieciaki takimi samymi oczami. Ja tutaj chciałabym bardzo za to podziękować, bo myślę sobie, że pracując z pacjentami, budując te relacje i jeszcze pracując nad zespołem, nie jest chyba to najłatwiejsze zadanie. Łączenie tych obu funkcji, czyli bycie fizjoterapeutką i nadzór nad fizjoterapeutami i sprawdzanie pracy, ale opieka nad wieloma pacjentami jest niezwykłym wyzwaniem, Mhm. trudnym, pracochłonnym, ale dającym ogromną satysfakcję. Dzisiaj chciałabym nie o byciu koordynatorem, tylko o tym, co ja widzę, że sprawia ci jeszcze większą chyba satysfakcję, czyli pracy z dziećmi, z tymi też najmłodszymi, bo myślę sobie, że to jest coś takiego, że nagle ty zmieniasz się totalnie. Jak przychodzi ten maluch, jak ty go dotykasz, to jest po prostu, stajesz się taką miękką, ciepłą ciocią. Czy rzeczywiście mogę tak, ja taki wniosek wyciągam, że te maluchy to tak twoje serce tam bije najbardziej? Zdecydowanie. Tak naprawdę od zawsze wiedziałam, że chcę być fizjoterapeutką pediatryczną. I to rzeczywiście te najmniejsze dzieci najbardziej mnie rozczulają. E, Bardzo z nimi lubię pracować. Łatwo nawiązuję z nimi kontakt. Mhm. Każdy ich sukces świętuję razem z nawet swoją rodziną, bo dużo tej pracy jest też u mnie w domu. Opowiadam swoim dzieciom o sukcesach moich pacjentów. Także tak, praca z najmniejszymi pacjentami sprawia mi ogromną satysfakcję. A ty pracując z tymi dziećmi, także jak widzę i jak słyszę, była tutaj mama jednego z pacjentów i jest też taki odcinek o mózgowym porażeniu dziecięcym. Myślę sobie, że ty tak samo mocno pracujesz też z tym rodzicem, bo sukces dziecka niejednokrotnie jest, no to jest także sukces rodzica, ale ja widzę tam jeszcze jeden aspekt, Olga, że ty oprócz tego, że pracujesz nad tym dzieckiem, to też pracujesz nad głową tej mamy zwykle, nie? Bo to mama towarzyszy. Na początku, szczególnie u małych dzieci, nie ma możliwości rozdzielić ich od rodzica. Musimy zaakceptować i trochę wykorzystać to, że rodzic jest obok, jest głównym opiekunem i najwspanialszą osobą dla danego dziecka. Natomiast my coraz bardziej zbliżamy się do tego dziecka i przychodzi taki moment, że mama zostaje za drzwiami, ma tą godzinę Mm. wolną, a my na przykładzie Adelki mogę wam opowiedzieć. Adelka, dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym, którą spotkałam po raz pierwszy, jak miała 9 miesięcy. Te nasze pierwsze spotkania były bardzo trudne. Odbywało się to następująco. Adelka siedziała na kolanach u swojej mamy.
Jeszcze moje ręce nawet nie zbliżały się do niej, a Adelka krzyczała i wręcz wyrywała włosy z głowy od swojej mamy. To było bardzo trudne. Myślę, że ten etap trwał około miesiąca. Spotykałyśmy się 2 razy w tygodniu. I po tym miesiącu były pierwsze fajne zabawy, dotknięcie, masaż, ale musiałyśmy zarówno ja, bo to też dla terapeuty, to też trzeba przyznać, że to wszystko dla terapeuty jest trudne, tak? Mhm. Rodzi się w głowie, może zrobiłam coś nie tak, może to dziecko mnie nie akceptuje, dlaczego mnie nie akceptuje. Natomiast też podziękowania dla mamy Adeli, tak? Która nie zwątpiła w to, co robimy, przetrwała ten trudny okres. My oczywiście rozmawialiśmy, że tak to wygląda. U małych dzieci może tak to wyglądać. I teraz Adelka ma 4 latka. Jesteśmy, oczywiście nie trwało to tak długo, ale Mhm. obecnie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Mm. Adela bardzo ciepło o mnie się wyraża, zresztą tak jak cała jej rodzina. I da się to zrobić, da się nawiązać taką pozytywną relację z danym pacjentem, tak żeby chciał do nas przychodzić, bo tylko wtedy osiągniemy pozytywne rezultaty Mhm. i najlepszy efekt terapii. Wydaje mi się, kiedyś miałyśmy taką rozmowę przy kawie, ale teraz jak to mi mówisz, powiedziałaś mi, że fizjoterapia dla dzieci, dziecięca jest jedną z trudniejszych. Jako mówię, tak, jeśli chodzi o umiejętność fizjoterapeuty i to, żeby zajmować się dziećmi. I teraz nakładając na to jeszcze pracę z emocjami, budowanie zaufania i tak naprawdę zarządzeniem sytuacji z rodzicem, to się wydaje naprawdę ekstremalnie trudne. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jakbyś porównywała właśnie taką fizjoterapię takich maluchów i no już dzieciaków, starszych, nastolatków, dorosłych. Czy rzeczywiście to jest takie trudne, jak mi się teraz wydaje? W mojej opinii zdecydowanie tak, aczkolwiek ja od zawsze pracowałam z dziećmi, więc troszkę mówię z boku, nie mam porównania Mhm. do pracy z pacjentami dorosłymi, no ale to właśnie nawiązywanie więzi, próba, dużo dzieci na początku terapii są na tyle małe, że nie potrafią mówić, albo w przebiegu różnych chorób nie będą nigdy mówiły, tak? Mhm. Więc bez takiej komunikacji werbalnej, żeby zrozumieć, o co chodzi, co jest źle, co jest nie tak, co możemy poprawić, czy jak odwrócić uwagę, no to ten aspekt u dorosłych jakby schodzi na Tak. drugie miejsce z reguły, tak? Pacjent dorosły, szczególnie ortopedyczny, wie dokładnie po co przychodzi, wie przykładowo, że boli go kolano. Fizjoterapeuta zadaje mu określoną liczbę ćwiczeń, pokazuje mi ćwiczenia i y, I się dzieje. Mhm. daje zalecenia i dokładnie i się dzieje. Natomiast tutaj praca z rodziną, wykorzystywanie danego ćwiczenia zwykłego wyprostu kolanowego, robimy z tego zabawę, czyli gramy w piłkę, spychamy samochodziki, układamy fabułę do danej Mm. aktywności, więc tych rzeczy wokół jest zdecydowanie, wydaje mi się, że więcej. No ale tutaj fizjoterapeuci pewnie od dorosłych mogą odezwać się, że wcale nie. To No jest moje jasne. subiektywne Tak. zdanie. Ym, Pacjenci, których widzę razem z tobą, w twoim towarzystwie, w twojej sali, to zwykle pacjenci neurologiczni. I taką grupą, o której ja bym chciała dzisiaj porozmawiać, to jest grupa, która jest bardzo narażona na problemy z biodrami. Wydaje mi się, że to największą grupą są dzieciaki z mózgowym porażeniem dziecięcym. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały, bo nie bez powodu mamy tutaj tą miednicę, o problemach z biodrami i tym, co może zaniepokoić rodzica, kiedy konieczna jest operacja i w ogóle ten aspekt MPD i biodra. Bo powiem ci, że jak ja dołączałam do instytutu, ja wywodzę się trochę bardziej ze świata orto, bo taką mam historię. Temat mózgowego porażenia dziecięcego i biodra był dla mnie bardzo odległy. Czy mogłabyś nam w ogóle przybliżyć, czym jest mózgowe porażenie dziecięce i dlaczego my tutaj możemy w ogóle rozmawiać o biodrach? Oczywiście. Powinniśmy.
Mózgowe porażenie dziecięce to choroba, która jest chorobą niepostępująca. Jest to uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, do którego doszło wewnątrzmacicznie lub okołoporodowo. Mhm, Czyli pierwotną przyczyną to jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Mogą być to wylewy różnego mhm. stopnia. Jedną z konsekwencji uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest wzmożone napięcie mięśni, tak zwana spastyczność. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mamy często do czynienia z dysbalansem mięśniowym, Mhm. gdzie jedne z grup mięśniowych są silniejsze. Silniejsze są mięśnie zginające staw biodrowy i przywodzące. Okej, ale Mhm. jak to się objawia, takie przywodzenie i odwodzenie? Gdzie jest ciężej? Jako rodzic, jak mogę to zauważyć? Pierwsze symptomy, jakie rodzic może zauważyć odnośnie niepokojących, alarmujących sygnałów uszkodzenia stawu biodrowego, to na pewno ograniczenie wyprostu w stawie biodrowym Mhm, oraz odwiedzenia w stawie biodrowym. To pierwsze dwie komponenty ruchu, bo właśnie zginacze są nadaktywne, czyli biodro zostaje w zgięciu oraz przywodziciele. Czyli czyli Olga, czyli w życiu. prostuje nogi, tak? Dziecko musi wyprostować leżąc nogi i musi usiąść, bo chciałabym, żebyśmy ja już znam trochę te określenia, ale jak przychodziłam, to nie było dla mnie to takie oczywiste Dobrze, na odwiedzenie modelu i kostnym mogę pokazać mhm, odwiedzenie w stawie biodrowym. To jest ten ruch, mhm, mhm, czyli na zewnątrz. tak. Wyprost w stawie biodrowym to jest to, Mhm, ten ruch. Mhm. dobra. Jeżeli chodzi o problemy ze stawem biodrowym u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, odnoszą się one zarówno do panewki. mm, Pokażmy tutaj wyżej to. No. Dobrze. Jeżeli chodzi o podstawową wiedzę odnośnie budowy stawu biodrowego, okrągła głowa kości udowej i daszek, który jest na niej, jest panewką. Mhm, W naturalnym rozwoju u małych dzieci jest tak, że ten daszek, mhm, czapka, panewka kości biodrowej jest dosyć płytka. W naturalnym rozwoju, kiedy pionizujemy się, zmieniamy pozycję przez nacisk, mhm, kształtujemy kształt panewki. Prawidłowo jest tak, kiedy cała głowa pokryta jest przez panewkę. To jest sytuacja najbardziej korzystna. Ale teraz wyobraźmy sobie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które naturalnie mają opóźniony rozwój psychoruchowy. Czyli później siadają, tak. później chodzą lub tej możliwości wysokiego funkcjonowania, przyjmowania wysokich pozycji nie będą miały nigdy. Mhm. E, Tu To też to się należy nie zamknie. zaznaczyć, Dobrze myślę? ta panewka może nie tyle, że się nie zamknie, bo ona nie zamyka się, ona bardziej okala, to Tak. jest właściwe Mhm. słowo. Natomiast będzie stroma, płytka, a głowa kości udowej będzie mogła się łatwo ześlizgiwać. I to ześlizgiwanie głowy kości udowej początkowo jest podwichnięciem, wszystko w zależności ile stopni i jaka część głowy kości udowej wyjdzie poza panewkę. Taki Mhm. alarmujący sygnał i taki, którym jest już wskazaniem do leczenia operacyjnego, to jest mniej więcej 30-40 stopni. Ocenia się to za pomocą wskaźnika Rimersa. E, mm, Ten kąt określa się podczas badania rentgenowskiego. I dlatego tak Mhm. ważne jest profilaktyka i regularne badania, ocena naszego pacjenta. Nasi koledzy ze Skandynawii już w 2000 roku, bodajże 2005 roku, stworzyli program, w którym przesiewowo badają biodra u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ten program spowodował u nich znaczne zmniejszenie, praktycznie wyeliminowanie operacji stawów biodrowych. I to jest to, z czego możemy korzystać i czerpać wzór dla nas. My Mhm. dokładnie wiemy, kiedy potrzeba zrobić pierwszy rentgen stawów biodrowych i tego, czego jesteśmy pewni, że te rentgeny
trzeba wykonywać. Trzeba wykonywać pierwszy rentgen u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Powinien zrobiony być już między 12 a 18 miesiącem życia, czyli bardzo wcześniej. Tak. Dla przykładu powiem, że wczoraj miałam konsultację pierwszorazową pacjentki, 21-letniej pacjentki chodzącej z mózgowym porażeniem dziecięcym o charakterze ataksji, czyli zaburzenia równowagi spore, ale pacjentka chodząca, intelektualnie sprawna, uczęszczająca na drugi rok studiująca. Także to była bardzo miła wizyta, ale jakie było moje zdziwienie, jak zapytałam o aktualne zdjęcie stawów rentgenowskich i mama pacjentki i pacjentka wielkie oczy. No ale jak to? Przecież my jeszcze takiego zdjęcia nigdy nie miałyśmy wykonywanego. Mhm. Tu może Mhm. ekstremalnie, Tak. bo już rzadko takie sytuacje się zdarzają, ale niestety się zdarzają. To jest pacjentka z drugiego poziomu Gross Motor Functional Scale. Powinna mieć wykonywane zdjęcia biodrowe, zdjęcia rentgenowskie stawów biodrowych przynajmniej raz w roku. Powiedziałaś jakiejś skali. To jest, myślę, bardzo ciekawe, bo mogą słuchać nas rodzice, którzy mają już podejrzenie, że dziecko może urodzić się z mózgowym porażeniem, albo może są na początku tej drogi. Co to za skala, Olga? I jak ona jest ważna dla was, fizjoterapeutów? Skala GMFCS jest to skala, która klasyfikuje dzieci w zależności od ich stopnia funkcjonowania. Dzieci z pierwszego poziomu to będą dzieci porównywalne do zdrowych rówieśników, czyli takie Mhm. dzieci, które potrafią biegać, skakać, stać na jednej nodze. Idąc dalej, kolejny każdy poziom to jest troszeczkę niższe funkcjonowanie. Dzieci z piątego poziomu to są dzieci, które są całkowicie zależne od osób trzecich, nie potrafią samodzielnie zmieniać pozycji. Mhm. Wymagają stałej opieki, transferów, zmian pozycji. Mhm. Czy dobrze myślę, że twoim zadaniem jako fizjoterapeuty w tym obszarze mózgowe porażenie dziecięce i biodra jest, nie wiem czy to dobre słowo, ale prowadzenie dziecka fizjoterapeutycznie tak, aby oddalić tą operację jak najbardziej, albo no całkowicie, żeby ona się nie odbyła. Pytanie, czy są takie scenariusze, ale skoro mówisz, że w Skandynawii tak, to dobra, robienie zdjęć to jest jedno, ale dwa to jest chyba, tak jak bo zaczęłyśmy od tej spastyczności, to jest chyba trzymanie tych mięśni takim, w takiej sile i w takiej mocy, żeby to mięśnie trzymały, a nie kości. Czy dobrze myślę? Tak, zdecydowanie. W naszym działaniu najważniejsze jest to, wiemy jaką jest konsekwencją. Zły sygnał płynący z ośrodkowego układu nerwowego do mięśni, które cały czas dostają sygnał, aby się kurczyć. Mhm. Dlatego jest też tak, że to kości rosną nieco szybciej od mięśni. Wtedy, jak jest taki sygnał? Czy w ogóle tak jest? W ogóle tak jest, Okej. naturalnie Mhm. tak jest. To przyrównując do zdrowych dzieci, to bóle wzrostowe. Tak? Okej. Mhm. Dziecko, kości długie urosły, mięśnie jeszcze nie zdążyły osiągnąć tej elastyczności, tej długości. U zdrowego dziecka wystarczy kilka, tak naprawdę bez żadnej interwencji, kilka dni czy rozmasowywania, czy zrobienia z najprostszych ćwiczeń i te bóle wzrostowe mijają. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym trzeba też pamiętać, że struktura samego mięśnia jest nieco zmieniona. Te mięśnie mają większą możliwość do włóknienia, składają się z większej ilości włókien typu pierwszego, tych wolnokurczliwych i z tego względu wymagają stałego rozciągania, pozycjonowania i pionizacji. Ten cały monitoring, który jakby nie polega oczywiście tylko na zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego. Jasne. Monitoring i opieka nad pacjentem z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga stałej obserwacji, ale też stałej interwencji.
kluczowe, oczywiście jak mamy malutkie dziecko, my dokładnie jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę po badaniu, czy nawet przesiewowo metodą Prechtla, jak oceniamy globalne wzorce ruchowe, nie możemy nigdy jednoznacznie stwierdzić, że to będzie mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowe, spastyczne, tak? Mhm. My widzimy nieprawidłowe ruchy globalne, mówimy sobie o tak zwanych poor movements i na bazie tego bierzemy takie dziecko pod ścisłą kontrolę i obserwację. Natomiast nie jesteśmy w stanie określić typu mózgowego porażenia dziecięcego. Ale jak powiedziałeś, że ono jest niepostępujące, to znaczy, że jak ktoś się urodził z 2, to będzie miał 2, czy bez tych ćwiczeń jest w stanie wskoczyć na 3? Totalnie nie. To, że jest to choroba niepostępująca, to polega na tym, że doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Doszło na przykład do wylewu. Ten wylew nie powiększy się, Mhm. Tak, nie rozumiem. zmieni swojego rozmiaru, tak? To się zadziało, a my mierzymy się z konsekwencjami, Mhm. tak? I w przebiegu właśnie wzrostu, Tak. dorastania, zmian proporcji ciała mamy pewne skutki wtórne, z Mhm. którymi walczymy i mamy ogromne działa do tego, dlatego że, tak jak już wspomniałam, obserwacja, ćwiczenia, właściwa pionizowanie to jest ogromna Mhm. rola u dzieci z poziomów od 3 do 5. Kluczowa tak naprawdę rola. Bo to, co dzieci uczęszczające na fizjoterapię z reguły odbywają to w dwojaki sposób. Albo są to turnusy rehabilitacyjne, czyli taki Mhm. trochę booster, 2-3-tygodniowy turnus, kiedy spotykamy się z pacjentem od poniedziałku do piątku każdego dnia, bądź też w systemie takim stacjonarnym, że dana osoba przychodzi do nas 2 razy w tygodniu. No ale pomyślmy, 2 razy w tygodniu, nawet jak przychodzi do nas na 2 godziny. 2 godziny w ciągu dnia. Zostaje jeszcze 22 godziny tego samego dnia, Mhm. żeby te nasze zalecenia żeby spowolnić postęp tak naprawdę choroby. Tak, ale jeszcze to też było dla mnie zaskakujące, że oprócz ćwiczeń to jest właśnie ta pionizacja, która ja naprawdę myślałam, że jak spotykam dzieciaki, że one ćwiczą tak stoją w pionizatorach po ćwiczeniach, żeby utrzymać to, co wypracowaliście na macie razem. Ale okazuje się, że ta pionizacja to nie jest tylko ta godzina po ćwiczeniach, że to powinno być robione czasami 2-3 razy dziennie. Tak, jeżeli chodzi o Więc zalecenia pionizacji, to takim standardowym naszym zaleceniem to jest stanie w pionizatorze 2 razy dziennie po 45 minut. mhm. Czyli ten pionizator u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym jest to stały element w ciągu dnia. To jest jak fotel trochę u Y, nas, nie? Zdecydowanie tak. Zachęcamy rodziców, bo to też jest początkowo trudno, Mhm. jest to jakby nie było wymuszona pozycja. Czasami, kiedy mamy do czynienia z przykurczem w stawie biodrowym, jest to niekomfortowa pozycja. Ciągnie, dzieci narzekają, niechętnie stoją początkowo w pionizatorach, ale znowu rola fizjoterapeuty, opiekuna, rodzica, żeby ten czas w pionizatorze umilić dziecku, tak? Mhm. Czasami mam pacjenta Filipa, który robi z mamą zawsze stojąc, pomaga jej w kuchni, gotuje. Bardzo, bardzo to lubi. Mama daje mu coraz Trudniejsze zadanie? trudniejsze zadania, zdecydowanie. Zawsze opowiada mi, co tym razem ugotowali. Wspaniałe. Niektóre dzieci starsze odrabiają lekcje w pionizatorze, niektóre mają połączone to z nagrodą, jaką stosują rodzice, czyli z oglądnięciem bajki, tudzież ulubionego serialu. I to też jest fajne, tak? Mamy przyjemne z pożytecznym. A, Tak, przyszło mi tak do głowy, bo jak powiedziałeś, że to jest niekomfortowe. Kiedyś miałam też rozmowę na korytarzu z jedną z mam, która powiedziała, że to wcale nie jest tak łatwo ustawić ten pionizator dobrze. Więc tutaj prośba, żebyś może nam wyjaśniła, czy to jest rzeczywiście coś tak skomplikowanego i czy widzisz coś takiego, że jak właśnie to dziecko stoi, jest to niekomfortowe, więc ono narzeka.
czy obserwujesz taki mechanizm, że ten rodzic się tak może trochę wycofywać z tej sytuacji? No dobra, to nie będę tak przykręcał już. To i tak jest trudne. Włącza nam się taka, wiesz, matczyna nad opiekuńczość. I, no i stoimy, ale może nie w najlepszej pozycji. Zdecydowanie tak, ale znowu to zależy od typu rodzica. Są Mhm. rodzice, którzy rzeczywiście będą unikali trudnych sytuacji, będą bardzo przeżywali to, że dziecko stoi, że jest mu niewygodnie, czasami nawet bardziej niż samo dziecko. Mhm. Jest taki typ rodzica, tak? Jest typ rodzica, który zrobi wszystko i dokręci na maksa, bo wie, jest o tym Wyedukowany przekonany, też, nie? wyedukowany, Mhm. jest o tym przekonany, że jest to konieczne. Tak. E, Trudno oceniać postawy Mhm. rodzicielskie. Myślę, że na końcu ta edukacja jest bardzo ważną i kluczową rzeczą, żebyśmy zrozumieli, po co to robimy, tak? Tak. Po co my te 2 razy po 45 minut mamy spędzić w pozycji stojącej? Po to, Mhm. żeby najprościej skracając wszystko, co jest po kolei, po to, żeby dziecko w przyszłości nie skarżyło się na ból biodra, No po właśnie. to, żeby nie była konieczna operacja stawów biodrowych, Mhm. tak? Robimy te wszystkie nasze profilaktyczne działania, bo wiemy, jak jest. My to już wiemy. My Mhm. możemy temu zapobiec, więc przekonujemy rodziców z całych sił i z całej naszej mocy o zasadności tego działania. Mhm. Y, Jak przechadzam się po salach, to widzę zwykle już takie starsze dzieci w pionizatorach. I w ogóle nie widziałam takich malutkich pionizatorów. W jakim wieku należy włączyć pionizator, żeby, wrócimy zaraz, myślę, że płynnie teraz do tych bioder właśnie, kiedy to już staje się stałym elementem naszej rutyny ćwiczeniowej, tak to Mhm. nazwijmy. Jeżeli mamy diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, nie ma na co czekać i Mm. porównujemy wiek do naturalnej pionizacji u dzieci zdrowych. Czyli mniej więcej od około 9 miesiąca życia jak najbardziej Mhm. możemy pionizować. Super. I są takie pionizatory, które są dostępne i dzieci, które od 9 miesiąca życia, tak jak Adela, stały w pionizatorze. Mhm. No dobra, to teraz powiedz mi, urodziło się dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, kiedy ja jako rodzic, który mieszka daleko od nas, od instytutu, bo rozumiem, że u nas możesz przyjść, zaraz może wrócimy do tego, jak wygląda taka wizyta, ale co ma mnie zaniepokoić, kiedy ma mi się zapalić ta czerwona lampka mi mamie, że powinnam się udać, że coś może być nie tak już z biodrami. Nie chciałabym, żeby tak o tym myśleć. Dobrze, to Nie niepokójmy mhm, się, działajmy. dobra. E, Cenna Czyli uwaga. 12 miesiąc życia, dziecko skończyło roczek. Oczywiście do roku rozumiem, że ma rehabilitację, tak? Bo jeżeli dowiadujemy się, że dziecko ma mózgowe porażenie dziecięce, to działamy niezwłocznie. Mhm. Wychodzimy ze szpitala i tak naprawdę dziecko powinno mieć już swojego fizjoterapeutę, który oczywiście to na początku to nie jest tak, że to będą turnusy rehabilitacyjne, codzienna rehabilitacja. Nie, ale fizjoterapeutę pediatrycznego, który pomoże, pokaże rodzicom prawidłową opiekę i pielęgnację, bo podczas zwykłych czynności jak zmiana pampersa, ubieranie, można zrobić Hmm, dużo pozytywnego i ćwiczeń i odpowiednio chwycić, ustawić stawy biodrowe, czy super. Mhm. No dobra, więc pierwsza konieczna wizyta to jest 12 miesiąc, tak? tak, Pierwszy rentgen. A tak, między to 12 a mhm. 18 miesiącem życia zalecamy wykonanie pierwszego rentgenu. No to teraz ja wrócę jeszcze do tych badań przesiewowych, Olga, o których mówiłaś. No mamy w Polsce przecież program USG bioder, każdy z nas musi pójść. Czy podejrzewam, że mogą zdarzać się takie przypadki, że szczególnie przy tym niskim mózgowym porażeniu, przy tym pierwszym, że może nie do końca dziecko zostało właściwie zdiagnozowane. Czy podczas takiego USG, tego przesiewowego, już cokolwiek można zobaczyć? Czy to w ogóle jest o czymś innym?
I tu może Państwa zaskoczę, bo w tym pierwszym USG wszystko może być prawidłowo. Bo tu znowu wróćmy do etiologii mózgowego porażenia dziecięcego. Kości są prawidłowo ustawione. To mięśnie pociągają kości, remodelują je Mm. i powodują zniekształcenie, deformację. Więc to dzieje się w czasie. Zwykłe przesiewowe badanie USG około 6 tygodnia życia może totalnie nie wskazać na to, co będzie się działo w następnych miesiącach i latach. Widzę ciebie czasami w klinice razem z doktor Karoliną Siwicką. Jak zajmujecie się maluszkami, macie wtedy wygaszone światło. Ona robi USG, a ty robisz badanie malucha, takie funkcjonalne. Jest obok zawsze mama. Te wasze wizyty trwają bardzo długo. Czy możesz powiedzieć, bo to jest coś, co mamy w ofercie i dla zdrowych, i dla dzieci z różnymi wyzwaniami. Jak ważna jest taka pierwsza wizyta przy mózgowym porażeniu dziecięcym, gdzie masz i lekarza, i fizjoterapeutę? Bo tego nie ma w Państwowej Służbie Zdrowia. Idziesz najpierw do jednego gabinetu, a potem szukasz fizjoterapeuty. Jaką wartość dodaną dla rodzica ma taka wizyta? Zdecydowanie ja jestem fanką tych wizyt, uwielbiam je. Od razu świecą mi się oczy na myśl o tych ostatnich wizytach oczywiście. Wartość dodana. To, co mówiliśmy, lekarz ocenia nawet nie radiologicznie, ale to jest pierwsze badanie USG, czyli ultrasonograficzne, i ocenia stopień dojrzałości stawów biodrowych. Tak? Jeżeli dziecko ma wrodzoną dysplazję stawów biodrowych, to oczywiście jest już interwencja. Czasami są konieczne noszenie specjalnych szelek, no ale to jest niewielki odsetek naszych pacjentów. Tak? Myślę, że taką wartością dodaną to jest to, że rodzice, mama pacjenta wychodzi od nas spokojna, zadowolona. Dziecko zostało oglądnięte z każdej strony. Mieliśmy na to wystarczającą ilość czasu. Nikt z nas nie biega. A ile trwa taka wizyta? Bo jak ty wchodzisz, to znikasz. Jak ja wchodzę, to znikam. Bywa i tak. Natomiast trzeba powiedzieć, że te 1,5 godziny to ona trwa na pewno. No właśnie. Tak. Także powiedzmy 0,5 godziny dla lekarza, co najmniej godzina dla mnie. I znowu małe wskazówki dla rodziców. Jak podnosić, jak zmieniać pozycję, na co zwrócić uwagę. Teraz bardzo dużo mówi się o kontakcie społecznym, o kontakcie wzrokowym. W dobie telefonów, smartfonów rzeczywiście to jest niezwykle ważne. Zwracanie uwagi na naszą mimikę, emocje. Także mama otrzymuje mnóstwo takich drobnych, miękkich wskazówek do wykorzystania, bo tak jak mówię, nawet jeżeli wiemy, że mamy rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięce, urodził się skrajny wcześniak, miał wcześniej rezonans, mamy wylewy, to też te działania początkowe to nie jest żadna agresywna terapia. To jest przemyślany plan trochę na życie, bo wiemy, że ten pacjent z mózgowym porażeniem dziecięcym będzie naszym pacjentem długoterminowym. Wiemy, że te wtórne, niepożądane efekty uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego będą się z czasem pietrzyły, a nasza w tym rola, żeby jak najbardziej to złagodzić. Ja tutaj zrobię taką informację, taki side comment, że u nas na stronie mamy nawet taką zakładkę mózgowe porażenie dziecięce, gdzie mamy w podziale na dosyć szczegółowe grupy wiekowe, to na co należy zwrócić uwagę i to, co w danym oknie czasowym i rozwojowym powinno być zaopiekowane, oraz sugerujemy także, jakie obszary takie społeczne powinny być też brane pod uwagę. Więc myślę sobie, że to jest też taka kompleksowość, o której cały czas mówimy, że też jak szukacie takiej wiedzy, to możecie sobie tam zajrzeć i te wszystkie rzeczy, o których tutaj Olga mówi, tam będziecie mieli wylistowane. No ale teraz wracając do operacji, Olga.
Co jest takim kryterium, albo kiedy wy w zespole, lekarz i fizjoterapeuta, bo to tu jest bardzo ważne, że ten lekarz nie zawsze jest tylko jego, no u nas zawsze jest ta decyzja wspólna. Kiedy wy podejmujecie decyzję, że taka ingerencja operacyjna jest konieczna? Przede wszystkim bazujemy na wskaźniku radiologicznym, czyli ten nasz pacjent, który jest długoterminowym pacjentem, co, co jakiś okres czasu, z reguły w zależności znowu od poziomu funkcjonowania, czyli do Mhm, każdego tak. podchodzimy indywidualnie. Jeżeli to jest pacjent z 5. poziomu, niejednokrotnie jest tak, że co pół roku wykonujemy kontrolne zdjęcia rentgenowskie. Na tym zdjęciu rentgenowskim określamy procent migracji głowy kości udowej. Czyli najprościej mówiąc to, ile głowa jest wyszła poza panewki. Mhm. Tak? Jeżeli wychodzi całkowicie, mówimy o 100% wyjść, o Mhm. zwichnięciu w stawie biodrowym. Nie ma głowy w panewce, mamy zwichnięcie. Czy jak ona wyjdzie, to nie ma opcji, że ona wróci? Nawet, że to się tak nastawi i możemy ten moment jakoś, wiesz, ominąć, że no Na- wyskoczyło i wskoczyło, bo no tak sobie to wyobrażam, jak pokazujesz mi, że może być tak, to sobie wyobrażam, że to może wrócić. Tylko znowu, wyobraźmy, tutaj mamy prawidłową Zdrowy. budowę, Mhm. prawda? Więc panewka jest głęboka, głowa jest okrągła, kongruentna, więc wrócenie, nastawienie takiego biodra, to myślę, że Trudno, pytanie tak. do ortopedy pewnie jest możliwe. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o pacjentach z mózgowym porażeniem dziecięcym, to takie nastawienie nie jest możliwe, dlatego że zwichnięcie nastąpiłoby pewnie w bardzo krótkim czasie Mhm. z powrotem. Dobra. No dobrze, więc mamy obraz radiologiczny. Obraz radiologiczny. I teraz wróćmy do tego, że 100% zwichnięcie, 30-40% podwichnięcia to już jest sygnał, w którym rozważamy leczenie operacyjne. Mhm. Wcześniej obserwujemy. Mamy pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym, miał 20% podwichnięcia. Pierwsze jego zdjęcie i okazuje się, że już mamy 20% podwichnięcia. Włączamy pionizację, odpowiednią terapię, być może leczenie toksyną botulinową, czyli korzystamy z wszystkich możliwych, dostępnych środków leczenia zachowawczego. Mhm. Albo małej interwencji, jakiej zaliczamy leczenie toksyną botulinową. Możemy o tej toksynie, bo skoro mówimy o spastyczności, teraz jako totalny laik, mam ściśnięty mięsień, toksyna botulinowa znana wszystkim jako botoks, podajemy ją. Musimy wiedzieć, gdzie ją podać, więc czy to jest robione Zdecydowanie tak. operacyjnie, to moje pierwsze pytanie. I czy to rzeczywiście działa tak, że to puszcza, ta spastyczność i na jak długo? Toksyna botulinowa, wstrzyknięcie toksyny botulinowej ma spowodować nam rozluźnienie danego mięśnia. Mhm. Mamy na to pewne okno czasowe. Od mniej więcej od 3 do 6 miesięcy ta toksyna botulinowa działa. Co trzeba też głośno zaznaczyć i wyraźnie, że nie działa sam zastrzyk i podanie toksyny. Musi zawsze być połączone to z interwencją fizjoterapeutyczną, z rozciąganiem, z prawidłową terapią. Samo podanie toksyny i pójście do domu niestety nie działa. Czyli podanie botoksu u nas w klinice pod USG, bo rozumiem, że musisz mieć wtedy USG, Tak jest. to się równa turnus. Równa się turnus, czyli tak, umawiamy się na wizytę podania botuliny. Wcześniej oczywiście kwalifikujemy do tego pacjenta. Kwalifikujemy badając pacjenta wszystkie mięśnie, mierzymy zakresy ruchomości w stawach. Na podstawie wideoanalizy chodu decydujemy o tym, w które mięśnie wstrzykniemy. To jest bardzo odpowiedzialna decyzja i do tego potrzebne jest wnikliwe badanie. Po takiej wizycie kwalifikującej umawiamy się na termin podania botuliny. Po tygodniu od
podania botuliny umawiamy turnus. Z reguły Mhm. dwutygodniowy, 2-3 tygodniowy turnus intensywny rehabilitacyjny, czasami połączony z seryjnym gipsowaniem, czasami No dużo tego, znaczy, ale to m- brzmi jak naprawdę kompleksowe zaopiekowanie się tematem, bo naprawdę to, co powiedziałaś na początku, że botoks i to zadziała, ja tak myślałam, ale rzeczywiście, jeśli my dołożymy te wszystkie rzeczy, to naprawdę teraz rozumiem Skandynawię, że można naprawdę to przesunąć w czasie albo rzeczywiście odwlec. mamy naprawdę duży Mhm. wachlarz naszych interwencji, naszych umiejętności fizjoterapeutycznych, e, połączonych z zespołem, Mhm. tak? To jest cudowne. To jest Tak, cudowne, że mamy na jednym poziomie, mamy lekarza, mamy fizjoterapeutę i mamy ortotyka. tak. O ortotykach jeszcze mało powiedzieliśmy, bo pionizacja jest bardzo ważna, ale pionizujemy dzieci z reguły w ortezach. To jest O. znowu mm, kluczowa rzecz, w którą zaopatrujemy nasze dzieci Mhm. z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wiem, E, że mamy nowe wzory od tego roku. Zdecydowanie. Ortezy, Nowe wzorki na ortezę, nie to, że wzory ortez, ale tak, to dla dzieci jest bardzo ważne. Widzę już na zdecydowanie korytarzach. tak. Wybierają swojego ulubionego bohatera, swój ulubiony kolor, mają moc sprawczą, jaki moc wyboru, jaki kolor ortezy, jaki rzep dopasować, jakie buty do Mhm. ortez. To też na przestrzeni lat się naprawdę zmieniło. Kiedyś buty do ortez wyglądały każde tak samo. Teraz dziewczynki mogą nosić brokatowe buty. e, Różowe, cekinowe, a do tego ja znowu Zdecydowanie. dodam, że pomagamy także wypełniać wnioski i za te buty nic nie trzeba płacić, więc ja myślę, że to jest kolejny taki motywator dla dzieci. Widzę i dziewczynki, i chłopcy, różnego rodzaju systemy BOA do zapinania tego, więc rzeczywiście dzieje się tam dużo. A Olga, powiedz, skoro słyszę spastyczność, niewykształcone biodro, panewka i my cały czas tutaj mówimy w liczbie pojedynczej. Ale skoro spastyczność i no czasami bywa jednostronna, ale jest także dwustronna, to czy jak już jest taka sytuacja trudna i postąpiło to tak daleko, albo jest to tak trudny stan, czy zdarza się, że zwichają się oba i czy robimy operację na dwóch naraz, czy tylko na jednym i jak to wygląda? Niestety jest możliwość tak, że oba stawy biodrowe ulegają zwichnięciu. No i to wszystko w zależności od stopnia, bo różne techniki operacyjne. Mhm. Jeżeli chodzi o klasyczną technikę operacji metodą DEGI, jest możliwość u nas w instytucie z naszymi ortopedami wykonanie jednoczasowej, obustronnej rekonstrukcji stawów biodrowych. To teraz mam takie pytanie. To jak już jest to nastawione, zamocowane, bo widziałam czasami takie zdjęcia rentgenowskie, jest tam dosyć dużo śrub i, i mocowań, mm, to czy potem jest gips? Bo tak sobie wyobrażam, skoro coś jest złamane, nastawione, naprawione, no to się nie ruszaj. I totalnie nie. O, Zdecydowanie nie. Nieruszanie jest naszym wrogiem. My chcemy ruszać i to jak najwcześniej. Tak mhm, naprawdę fizjoterapia, rehabilitacja jest u nas bardzo wcześniej. Protokół rehabilitacyjny rozpoczyna się już w drugiej dobie po operacji. I już wówczas nasi fizjoterapeuci przychodzą do szpitala, bo w drugiej dobie pacjent jest jeszcze w szpitalu i na sali w szpitalu mhm. pokazywane są pierwsze ćwiczenia, zmiany pozycji, transfery. Także to jest wczesna rehabilitacja. Nie zakładane są w większości przypadków, w rzadkich przypadkach oczywiście jest konieczność, żeby stawy biodrowe były zabezpieczone w opatrunku gipsowym, ale nawet jeżeli, to jest ten gips rozcinany i jest możliwość jego ściągnięcia i ponownego założenia. Czy jest takie trochę jak skorupka taka, tak? Trochę tak, Mhm, jak dwie mhm, dopasowane połówki. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków nie stosujemy opatrunków gipsowych.
Biodra zabezpieczone są przez specjalną trójkątną poduszkę, którą Hmm. ustawia się między stawami biodrowymi oraz tutory, czyli takie kolokwialnie mówiąc prosto trzymacze stawów kolanowych, ale te wszystkie elementy są miękkie, zapinane na rzepy i Mhm. łatwo można je ściągnąć i założyć z powrotem. I dzięki tej możliwości właśnie rehabilitacja rozpoczyna się bardzo wcześnie. Dzieci już w pierwszych chwilach mogą jeździć na szynie CPM, czyli tak zwany Continuous Passive Motion. Szyna, która w sposób powolny, kontrolowany wprowadza ruch bierny w stawie. Mhm. Ten ruch bierny w stawie jest bardzo ważny. Jest udowodnione, że przyspiesza wzrost, przyspiesza regenerację tkanek. Także bazując na najnowszej wiedzy, nie zostawiamy pacjenta, żeby leżał i odpoczywał, tylko działamy od Mhm. samego początku. Widziałam jeszcze kiedyś taki materac, Mhm. którym Opsa, nasza, pozdrawiamy wszystkich z Opsy, Pozdrawiamy. tak, która wycięła kształt młodego Kształt pacjenta. człowieka. Tak, Mhm. i on spał w tym i rzeczywiście to było obite w cudownym, granatowym, miękkim aksamicie, i to już, wiesz, dotykowo było super przyjemne. Ja patrzę jako dorosły, więc myślę sobie, że to też jest, bardzo innowacyjne i takie nawet nie tyle, wiesz, propacjenckie, co w ogóle takie prorodzinne, bo to jest bardzo duże poczucie komfortu dla opiekuna, który, no ja bym się bała. Jeszcze jak słyszę, wiesz, 2 biodra, to jest trudne miejsce. Wiem, bo moja córka miała jedno robione i no i była mała. I tym bardziej jak zobaczyłam ten duży materac, tak sobie pomyślałam, o wow, jakie to musi być komfortowe w ogóle dla całej rodziny. Materac, rzeczywiście jest to bardzo indywidualne zaopatrzenie. Nie dla wszystkich pacjentów, bo Mhm, nie u wszystkich pacjentów jest taka konieczność. jasne. Natomiast na pewno u pacjentów, u których mamy do czynienia z dużą asymetrią. Z tego względu, że materac oprócz tego, że tak jak gąbka odwodzi kończyny dolne, to mamy też możliwość takich poduszek wzdłuż tułowia, które Mhm. zabezpieczają przed przesuwaniem się. A, tak. Mówimy sobie o zaopatrzeniu, ale ja bym jeszcze chciała wrócić do tego momentu, jak ja przychodzę. Kazaliście mi zrobić zdjęcie, już wiemy, w 12 miesiącu, później albo się rehabilituje, albo nie, albo przyjeżdżam na turnusy. Te scenariusze są różne i każdy jest właściwy i dobrany do dziecka na tyle, jak sytuacja i okoliczności pozwalają, ale zbliża się ten moment, że no jednak muszę trafić na salę operacyjną. Czy możesz mi powiedzieć trochę więcej na temat takiej pierwszej konsultacji? Em, Co wy sprawdzacie, jak ona wygląda i czy ona jest konieczna? Czy wystarczy zdjęcie rentgenowskie, umówienie wizyty, operacji? To mamy tak naprawdę dwutorowo, bo pacjenta, którego jeszcze nie znamy, nie był jeszcze nigdy u nas w klinice, zapraszamy na wizytę tak zwaną neuroczwartkową. To jest bardzo, bardzo lubię ten rodzaj wizyty. Jest to wizyta łączona, Tak, gdzie tak, fizjoterapeuta ja i tylko powiem, że lekarz. neuroczwartkowa, bo zawsze czwartek jest u nas takim dniem, kiedy nazwaliśmy sobie to najpierw roboczo, ale chyba to już się mocno ukuło, neuroczwartki, kiedy wszyscy są w jednym miejscu i ten pacjent jest w gabinecie i tylko po prostu wchodzicie i wychodzicie i naprawdę ten pacjent tego dnia jest w centrum i widzi go każdy. I stąd ta nazwa neuroczwartek, bo to jest tylko możliwe w czwartki u nas, prawda? I tak, i nie, O, bo przyszły tydzień okazuje się, że będzie neurowtorek i neuroczwartek. no tak, Także bo zapytań jest dużo, tak? I więc zdecydowanie tak. musimy to robić Więc tak, ale trzeba zwykle będzie czwartki, popracować tak, nad nad, nazwą. nad nazwą, ale rzeczywiście w zdecydowanej większości odbywają się te wizyty w czwartki. Mhm. Na czym one polegają? Zapraszamy naszego pacjenta do gabinetu. Na początku wita w gabinecie pacjentów fizjoterapeuta razem ze swoim asystentem.
My zbieramy wywiad, szczegółowy wywiad. Mamy template do takiego szczegółowego wywiadu, tak żeby nic nie zapomnieć dopytać. To Ja jest też Państwu powiem, bardzo że ona pyta o wszystko, nawet w jakim domu mieszkasz, czy jest wysoko, czy jest nisko, jakie masz marzenia i bardzo dużo tutaj się rozmawia nie tylko z mamą, ale też z pacjentem, że wy pytacie nie tylko o rzeczy medyczne, ale także takie to, co przy sercu i to jest myślę, że wspaniałe, więc tutaj za to chyba będę musiała przeprosić, tak? mm, Że wypytuję. nie, to jest wspaniałe, bo to pokazuje rzeczywiście, że wy myślicie nie tylko o przypadku chorobowym, tylko Tak, w wiesz, przypadku medycznym, ale traktujemy jako wy myślicie o całej pacjenta rodzinie. jako o człowieku, bardzo empatycznie, No, jako tak. No i to jest piękne. Dobrze, kontynuuj, proszę. Więc dobrze. wchodzicie wszyscy. Więc tak, Najpierw wy i asystent. tak. Po zebraniu wnikliwego wywiadu e, rozbieramy pacjenta, prosimy o rozebranie, kładziemy pacjenta na leżance i zaczynamy badanie. Badanie goniometryczne zakresów ruchomości w stawach, badanie siły mięśniowej wraz z selektywnością oraz napięcie mięśniowe w skali zmodyfikowanej Ashworth. Takie całe wnikliwe badanie opisujemy co widzimy i zastanawiamy się, czy jest konieczność właśnie wysłania pacjenta na dodatkowe badania, takie jak rentgen. E, Opuszczamy pacjenta, idziemy do tak zwanego exam roomu, no i referujemy tego pacjenta doktorowi. Mhm. Doktor już Doktorowi albo dwóm, bo tam ich jest zawsze. zdecydowanie. Dużo się tam dzieje, tak, więc trochę to wygląda, Olga, jak konsylium, tak powiem ci, czasami jak was obserwuję. I to bardzo dobrze, że tak No wygląda i dobrze. tak jest, konsultujemy się ze sobą nawzajem. Niektóre przypadki są dla nas oczywiste, niektóre wymagają głębszego zastanowienia i dlatego warto zawsze zasięgnąć opinii z boku i to jest Mhm. piękne, że mamy taką możliwość. Ja tu jeszcze dodam, wrócę do samego początku naszej rozmowy, czyli bycia koordynatorem. Jak was obserwuję i patrzę, jak jesteście właśnie w Exam Roomie w towarzystwie lekarzy, bardzo często lekarze, to trochę tak wygląda jak taka kartkówka, wiesz, tak was odpytują, a co byś zrobiła, a co myślisz, że to jest? I bardzo często oprócz was, koordynatorów, są także inni fizjoterapeuci, którzy stoją, przysłuchują się i mamy także zawsze gromadę asystentów albo studentów, no zwykle tak, studentów fizjoterapii, którzy stoją i powiem ci, że jak tak z boku obserwuję i stoję z telefonem, bo robię tam te relacje, widzę ich zestresowanie, żeby... Tylko nie ja. Tak, dokładnie, więc myślę sobie, że oprócz tego aspektu, tego konsylium, wy macie cały czas, wy jako fizjoterapeuci, nową dawkę wiedzy takiej lekarskiej. Myślę też, że to jest coś, co jest bardzo dużym wyróżnikiem zespołu tych ilu osób, ilu mamy fizjoterapeutów? 30 fizjoterapeutów. 30 fizjoterapeutów w ogóle w skali Polski, bo nie wiem, czy jest taki drugi ośrodek, który właśnie tak pracuje. No choćby zobacz, przychodzisz, referujesz i zawsze się czegoś uczysz, nie? Zdecydowanie nie znam drugiego takiego ośrodka Mm. i dlatego uwielbiam pracę z tymi ludźmi i w tej pracy, w której jestem. Rzeczywiście i myślę, że warto dodać, że też uczymy się od siebie nawzajem. To nie jest tak, że to tylko my jako fizjoterapeuci możemy usłyszeć coś od doktorów. Zdecydowanie, To tak, to jest działa w w dwie dwie strony. strony Tak. i to jest takie budujące, że my jako fizjoterapeuci mamy moc sprawczą, wiemy, że Mhm. jesteśmy na co dzień doceniani Mhm. i że nasze zdanie się liczy. Tak, to jest super. Ale wracając do tego exam roomu, tam mamy dwóch lekarzy. A czy często jest tak, Olga, bo to jest czwartek, że potrzebujecie też współpracy z neurologiem, bo mamy kilku. I czy jest to możliwe? Zdecydowanie tak. Często zdarza się tak, że w wywiadzie na przykład rodzice wspominają o tym, że ostatni raz u neurologa byli 2-3 lata temu, Mhm. albo że nie mają swojego stałego neurologa. Jasne. Jednak jeżeli chodzi o mózgowe porażenie dziecięce, y, tak jak każde dziecko powinno mieć swojego stałego ortopedę,
tak powinno też mieć swojego stałego neurologa. Mm. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym często mamy do czynienia też z padaczką. Ta padaczka powinna być zaopiekowana lekowo, pod kontrolą, więc jak najbardziej neurolog jest wskazany i jest Mhm. możliwość skorzystania też u nas w instytucie z wizyty u Mhm. neurologów. To ja teraz jeszcze takiej kuchni tutaj zdradzę wam, że to, co też bardzo często widzę, że jeśli taki pacjent potem trafia do tego neurologa, to system, który mamy w klinice, pozwala na dokładne zapoznanie się z przypadkiem, nawet jeśli to jest inny dzień i inna wizyta, przez tego neurologa z tym, co rzeczywiście wy powiedzieliście i co powiedział lekarz prowadzący, i w drugą stronę. I rzeczywiście oni są cały czas na łączach. Więc ja dzisiaj tak z perspektywy rodzica myślę, że to jest super ważne, że w jednym miejscu, że ja nie muszę iść i powtarzać, wiesz, tej historii, przekazywać tych wyników, tylko to jest pod jednym kliknięciem. No i na odprawach rzeczywiście, no my rozmawiamy i przekazujemy sobie te wszystkie informacje. Tak, To jeżeli jest. chodzi o system, to jest bardzo komfortowe. Z tego względu dzisiaj miałam pacjenta, który wrócił po roku na taki follow-up. Mhm. No i jakby mnie pytał, pani Olgo, ale co w zasadzie się zmieniło, a ja nie miałabym w systemie, że wyprost biodra był taki, że rotacja była taka, że siła mięśniowa była taka, to na Mm. jakiej podstawie miałabym rzetelnie odpowiedzieć pacjentowi, co się zmieniło albo co się poprawiło? Ty jeszcze robisz oprócz tych cyferek, ty jeszcze robisz zdjęcia i filmy, bo też to widzę za Zdecydowanie każdym tak. razem, więc no to jest też myślę, niesamowite. Zdjęcia i filmy też bardzo dużo pokazują i dają bardzo dużo możliwości, szczególnie jeżeli chcemy ocenić wzorzec chodu pacjenta, tak? To Mhm. taka wideoanaliza, a naprawdę nie trzeba dużo. Każdy z nas ma telefon, wystarczy odpowiednio go ustawić i dać pacjentowi odpowiednią odległość do przejścia. Mhm. Dobra, to przyszliście już do exam roomu, referujecie, Okej, bo co się dzieje my tam dalej, ale kontroluję tutaj, utknęliśmy. idziemy dalej. To są bardzo ważne elementy, które myślę, że pokazują kompleksowość i złożoność tego procesu i dlatego myślę, że macie tak dużo sukcesów, jeśli chodzi o tych małych pacjentów, bo to jest, ten system tych naczyń jest połączony właśnie takimi rzeczami, które tutaj czasami cię wybijam z wypowiedzi, ale chciałabym, żeby to było powiedziane. Dobra, no więc jesteśmy w exam roomie, Jesteśmy referujesz. w exam roomie, Młodzież się poci, jest referuję. zdenerwowana. Oczywiście. Następnie razem dyskutujemy, czy są konieczne wykonanie dodatkowych badań, czy nie jest konieczne, bo niedawno pacjent przyniósł też swoje badanie, my je oglądamy, nie ma takiej konieczności, żeby je powtarzać. Mhm. I teraz w zależności, co widzimy, co zbadaliśmy, mamy różne możliwości. Znowu ten cały nasz wachlarz, który Tak. indywidualnie dopasowujemy do pacjenta. Zdarza się tak, że przyjdzie do nas pacjent ze zwichnięciem stawów biodrowych i dostaje informację, że metodami zachowawczymi nie poprawimy jego stanu funkcjonalnego. Konieczne jest leczenie operacyjne. To wiecie od razu. Mhm. Czasami zdarza się tak, Tak. rzeczywiście, że wiemy, że to jest Mhm. jedyna właściwa droga. Mhm. Czasami widzimy, że interwencje, które zaproponowaliśmy rok wcześniej czy pół roku wcześniej, przyniosły oczekiwane skutki. Dziecko Jest. zaczęło stać w pionizatorze, Mm. zaczęło nosić ortezy, ma dobrą terapię i okazuje się, że biodra się polepszyły. Mhm. Jest progres. pozytywnie, Mhm. jest dobrze. Mhm. Czasami zdarza się tak, że przychodzą małe dzieci i opowiadamy im, pokazujemy im, wyznaczamy im ścieżkę postępowania. Tak planujemy trochę, które wizyty, kiedy, w jakim tempie, w jakim przedziale czasowym należy wykonać. Jesteśmy też otwarci, bo przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski. Nie tylko z Polski, ale Mhm. mówię tutaj nie bez przyczyny o Polsce, z tego względu, że zapraszamy fizjoterapeutów do nas, tak? Bo wiadomo, nie każdy mieszka w Warszawie i ma łatwy dostęp do naszego ośrodka. Natomiast przyjeżdżając
z Katowic, z Krakowa, z odległych terenów Polski, pacjent i jego rodzina dostaje możliwość po takiej wizycie, żeby fizjoterapeuta skontaktował się z nami, ustalił wspólny plan leczenia. Zapraszamy go do ośrodka. Są fizjoterapeuci i tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy się zgodzili, przyjechali. Myślę, że żaden nie żałuje. Dostali porządną dawkę wiedzy, ale też uczymy się od siebie nawzajem i to jest miłe i na to jesteśmy otwarci. Oni też dużo lepiej znają tego pacjenta, bo widzieli Zdecydowanie go przez tak. tyle lat, tak. No dobrze. Czy wy wracacie już do gabinetu z planem, czy on jeszcze się zmienia, bo teraz musi wejść lekarz, musi obejrzeć? Jak to wygląda? Myślę, że plan się nie zmienia. Plan mamy ustalony, no bo po to jesteśmy w tym exam roomie, Mhm, po to oglądamy, referujemy, dyskutujemy, po mhm. to, żeby przyjść z pewnym konkretnym planem. Który weryfikuje już lekarz, czy... My weryfikujemy razem z lekarzem go w Tak. exam roomie, Mhm, czyli wracamy do pacjenta i mhm, przedstawiamy, jaki jest nasz punkt widzenia. mhm. Pojawia się tam także w tym obrazku ortotyk? Pojawia się, nie zawsze, ale pojawia Mhm. się, bo czasami dziecko przyjeżdża do nas z dobrymi ortezami, wszystko jest w porządku. Ale czy wy oglądacie te ortezy, wy jako fizjoterapeuci? Fizjoterapeuci tak, Mhm, fizjoterapeuci oczywiście nie mają takiej wiedzy jak ortotycy, mhm. natomiast przez wspólne spotkania, przez naszą wiedzę i doświadczenie, nasz zespół fizjoterapeutyczny potrafi Ocenić. ocenić ortezę, jej Mhm. zasadność, jej czasami brak zasadności, jej nieprawidłowe wykonanie i wtedy prosimy o pomoc, oczywiście o dodatkową opinię naszych ortotyków. Którzy są korytarz obok. Dokładnie tak. Nie trzeba Tak, zrobić dużo kroków. tak. No dobrze. Czy przed taką operacją, Olga, jeśli trafiam do nas po raz pierwszy, już wiem, że jest potrzebna, czy konieczna jest jakaś rehabilitacja przedoperacyjna? Wskazana jest operacja, Operacja, wskazana jest rehabilitacja. rehabilitacja przedoperacyjna, na pewno. Na takim spotkaniu już tuż przedoperacyjnym, one z reguły staramy się ustalać takie spotkanie miesiąc przed operacją. Mhm. Pacjent otrzymuje, znowu to jest konwencja tej wizyty takiej, że jest badanie, wnikliwe badanie, analiza. Sprawdzamy sobie, czy na pewno ten plan operacyjny, który zamierzamy, założyliśmy, jest prawidłowy i czy decydujemy się na niego. No i na takim spotkaniu opowiadamy rodzicowi, przedstawiamy, jak będzie wyglądała sama operacja i wczesny okres pooperacyjny. Mhm. W naszym protokole, jeżeli chodzi o rehabilitację po operacjach stawów biodrowych, to jest zazwyczaj pobyt z nami 12 tygodni. To jest 3 miesiące. Jest to okres wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej i taki pacjent jest z nami. Często przeprowadza się na 3 miesiące nieopodal naszego ośrodka i raz dziennie przychodzi do nas na fizjoterapię. Czy ten czas jest taki sam? Nieważne, czy robię jedno biodro, czy dwa? W zależności ten czas nie jest taki sam, natomiast to nie bardziej czy jedno, czy dwa biodra, tylko rozległość operacji. Okej. Co jest kluczowe w tej rehabilitacji pooperacyjnej? Bo Mhm. ja was widzę najpierw właśnie pozycje leżące, potem widzę, że już pojawiają się dodatkowe sprzęty na tych leżankach, potem widzę dzieciaki w podwieszeniach, które mówią, że są supermenami, a później widzę ich na bieżni w tych podwieszeniach. Widzę także czasami te dzieciaki w bieżni antygrawitacyjnej i to są takie, oczywiście na późniejszym etapie, i to są takie rzeczy, które no, ułożenie ich we właściwej kolejności, jeszcze przy złożoności i przy nieprzewidywalności, w zależności od tego, jaki rodzaj to jest mózgowego porażenia dziecięcego, wydawałoby się wyzwaniem. Czy się mylę? Zdecydowanie
To jest bardzo duże wyzwanie, żeby zaplanować i odpowiednio No ułożyć w właśnie, czasie dane tak, aktywności. Jedno jest pewne, że po operacji stawów biodrowych nie możemy pacjenta od razu pionizować tak. i Mhm. stawiać na nogi. Jest pewien czas odroczenia, ale to nie jest odroczenie polegające na tym, że leżymy. Okej. A jeszcze powiedz mi, czy jak decyduję się na taką operację u nas, to czy mam wózek, mam chodzik, czy muszę przyjechać z tym sama? Bo to chyba, skoro biodra i leżenie, to jak wyjadę z tego szpitala? Mhm. Dobre O tym. pytanie. No. To tak, no właśnie to jest to spotkanie, które nazywamy preopem. Mhm. Na nim ustalamy wszystkie potrzeby pacjenta, bo są pacjenci, którzy mają swój wózek i będzie on adekwatny do zaistniałej sytuacji, do tego, że czyli ma odchylane oparcie, tak, bo z reguły po operacji stawów biodrowych zalecaną pozycją jest pozycja półleżąca, czyli Mhm. oparcie wózka musi być regulowane. Tak. Podnóżek często musi być wyprostny. Mhm. Tak, na tym spotkaniu pre-op, tak zwanym, ustalamy sobie te potrzeby. Jeżeli jest taka konieczność, my wymierzamy pacjenta i dajemy znać naszemu Krzysiowi, którego pozdrawiamy, Który też jest korytarz obok? który jest korytarz obok, ale to Mhm. już z reguły do niego nie idziemy, a piszemy. Tak, bo on Jesteśmy bardzo tacy często leniwi. jeździ też do pacjentów, prawda? Tak jest, często nie ma Mhm. go na Tak. miejscu. Z wymiarami i Krzysztof zamawia taki wózek. Wózki dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są dostępne, są refundowane, więc pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Super. No i jadę do domu. Tu ważne, żeby powiedzieć, to było dla mnie na moim etapie podróży medycznej było bardzo ważne. Jest też transport, bo myślę o tym, że muszę teraz moje dziecko zdjąć z tego wózka, przełożyć do samochodu, potem znowu na wózek, potem do domu. Mamy transport, w którym wjeżdżasz tym wózkiem i bezpiecznie dojeżdżasz do domu. Do domu, Mhm. tak, i też jest możliwość skorzystania z tego transportu, żeby w tych pierwszych, szczególnie myślę, 2 tygodniach, Mhm. żeby skorzystać z transportu do instytutu i z Mhm. powrotem do Tak. wynajętego mieszkania. No i dobra, i teraz główne takie etapy tego, jak ty planujesz taką fizjoterapię pooperacyjną, która trwa 12 tygodni. Mhm. Pierwszy etap to jest to, żeby uruchomić pompę mięśniową. Działamy Mhm. przeciwzakrzepowo. Skupiamy się na tym, aby nie było przykurczu, tak? Bo jest Mhm. rana, jest mniej rozległa może, ale jest rana operacyjna, tak? Mhm. Którą musimy też zaopiekować. Wiemy, że gojąca się rana i pacjent, który jest pacjentem, może być pacjentem przestraszonym, Tak. bólowym, to automatycznie chcemy przyjąć pozycję zgięciową. I Mhm. dlatego te wszystkie nasze tutory i kliny, które przeciwdziałają takiej pozycji, bo bardzo nie chcemy, żeby pacjent w taki sposób w zgiętych stawach biodrowych zagoiła się ta rana, tak? Bo później mamy do czynienia z przykurczami. To może botoks, Olga? Podajemy botoks w czasie operacji? Botoks jak najbardziej tak, Mhm. śródoperacyjnie jest O. podawany, jeżeli jest taka konieczność. To nie jest procedura, Mhm. która jest sztampowo wykorzystywana u wszystkich pacjentów, ale oczywiście śródoperacyjnie często doktorzy też podają toksynę botulinową. Mhm. Takie pytanie teraz przyszło mi do głowy, może taki znowu poboczne. Byłaś kiedyś na operacji? Na operacji tak, oczywiście, że tak, nie Mm. jeden raz. Ja to też bardzo lubię. Oczywiście trzeba mieć wolny grafik i Mhm. przeprosić swoich pacjentów. Wiecie, dlaczego czasami odwołujemy wasze zajęcia? Ale to jest ekstremalnie ważne potem, To jest bardzo żebyś... ważne. To No jest właśnie. jakby to, co można nauczyć się z książek, to jest jedno, ale to, co będąc na żywo, gdzie różne emocje oczywiście, tak? Bo ja jako fizjoterapeuta oczywiście miałam zajęcia i w prosektorium, i również na sali operacyjnej, natomiast nigdy nie miałam dostępu we wcześniejszej swojej pracy, że mogę uczestniczyć podczas operacji pacjenta, który za 2 dni trafi u mnie na leżankę, tak? Mm. I to zobaczyć, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Jasne. Mhm. E,
I to jest kolejna rzecz, która myślę, że naszych fizjoterapeutów Wyróżnia. wyróżnia na tle Mhm. innych, zdecydowanie. No dobrze, więc gdzie byłyśmy? Mm, Byłyśmy w szpitalu tak. na zmianach pozycji, Mhm. na transferach i ta pierwsza wizyta po operacji jest też taką bardzo ważną wizytą. My sprawdzamy, czy nie ma żadnych odleżeń, czy pacjent dobrze się czuje, czy nie ma żadnych dolegliwości takich niepokojących, alarmowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z tym pacjentem, tak? Zawsze, no, pomimo tego, że on jest w szpitalu Mhm. i wiadomo, jest cała kadra medyczna, to on już ma też namiary na nas, na koordynatora opieki pacjenta i w Mhm. razie jakichś niepokojących sygnałów, jakichś wątpliwości, zawsze może się z nami skontaktować. Tak, Super. Mhm. fizjoterapeuta, który przychodzi do szpitala, pokazuje sposób, w jaki należy transferować pacjenta, na co trzeba zwrócić uwagę i przekazuje już wtedy podstawowe ćwiczenia Mhm. do wykonania dla rodzica. I tu Tak. mamy bardzo ważny Mhm. temat współpracy lekarz, terapeuta, pacjent, rodzina. Żaden z wyżej wymienionych osób nie może nie wykonać swojego zadania, żeby sukces był osiągnięty. Mhm. By lekarz wykonał swoje zadanie podczas operacji. Fizjoterapeuta będzie towarzyszył pacjentowi przez najbliższe 12 tygodni, co najmniej, a później do końca życia zostaje z nim w kontakcie. Mhm. Natomiast rodzina i sam pacjent oczywiście, jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj no, duża odpowiedzialność oczywiście spoczywa na rodzicach. Mhm. Jest proszony o wykonywanie 3 razy dziennie określonych ćwiczeń. O, Określonych porach. to Mhm. nie są trudne Okej. ćwiczenia. My już na etapie spotkania przedoperacyjnego uczymy tych ćwiczeń, pokazujemy. Są one bardzo proste, ale bardzo ważne, żeby je wykonywać. Dodatkowo uczymy obsługi szyny CPM, o której wcześniej wspominałam, a także transferu. Mhm. Jedną z takich rzeczy, na których nie możemy zapomnieć powiedzieć na spotkaniu przedoperacyjnym, to, że po leczeniu operacyjnym stawów biodrowych bardzo wskazana i pożądana jest pozycja leżenia na brzuchu. E, Całkowity wyprost wtedy, nie? Całkowity wyprost Mhm. w stawach biodrowych, tak, zapobieganie spazmom. Bardzo dużo pozytywnych rzeczy dzieje się w pozycji pronacyjnej, leżeniu na brzuchu. E, Myślę, że w 80% przypadków słyszę, że pani Olgo, to jest niemożliwe. Nie będziemy, my nie damy rady. Nasze dziecko nie lubi tej pozycji. Nie Bo dam, kiedyś bolało, nie? Bo było dokładnie przykurczone. tak. Bolało, było przykurczone. Po operacji sytuacja się zmienia. Pozycja leżenia na brzuchu staje się pozycją przeciwbólową, idealną pozycją do ćwiczeń wyprostu w stawie biodrowym. Mhm. Także po powrocie, na początku jeszcze nie, pierwsze 2 tygodnie może nie. Pierwsze 2 tygodnie pacjenci z reguły ile jeszcze? To 12 tygodni, to bardzo długo. My wrócimy dopiero na Mhm. Mhm. wiosnę, a Mhm. jesteśmy zimą. Natomiast ta perspektywa chyba trzeba powiedzieć, że zawsze kończy się tak samo. W tym 12 tygodniu, pani Olgo, to tak szybko minęło. Widzisz My postęp leżymy na już, tym nie? brzuchu, Mhm. nam się udało. Kropka, stop. Mhm. To Mhm. Mów. nie, No, a ile miałeś takich dupa, wzruszyłaś się? bez sensu. W sensie. Przerwę. Teraz wam zdradzę, że to była krótka przerwa techniczna. Tak, Olgo? Bo znowu poruszyło się wspaniałe serce Olgi i zapragnęła zrobić tą przerwę i dlatego To zupełnie nieprawda. ja teraz, no właśnie, charakter Olgi zawsze konkretnie i do celu. Olga,
bo musiałyśmy zrobić przerwę, bo zrobiło się bardzo emocjonalnie. 12 tygodni, długo z dzieckiem, praca, wysiłek i ta satysfakcja. Ten moment zadzwonienia w dzwon, oglądamy to wszyscy, to jest po prostu gęsia skóra. Ale powiedz mi tak z twojej perspektywy, bo mówimy tu i się wzruszamy tym pięknym momentem. Ale to jest strasznie trudna praca. I teraz nie mówię o dziecku i o rodzinie. Mówię o tobie jako o terapeucie, który... jeszcze jedno pytanie. Przychodzę na godzinę zajęć czy na 2? I to też nie jest łatwa No, odpowiedź, bo rzeczywiście praca z terapeutą 1 na 1 to jest godzina, ale nigdy nie spędzasz u nas godziny. no właśnie. Tak naprawdę my dopełniamy, w zależności od tego, w którym jesteśmy momencie naszego protokołu, uzupełniamy to rozciąganiem, pionizacją, elektrostymulacją, rowerkiem, Mhm, chodzeniem na bieżni. Więc rzeczywiście, może pierwsze wizyty takie, żeby oswoić naszego pacjenta małego, to trwają godzinę, mhm. ale myślę, że najdalej to jest pierwszych 5 wizyt, a później zaczynamy tą jednostkę czasową troszkę Ekstrasy dodajecie. dokładnie Tak. tak. No i powiedz mi, tak, ja wiem, znam twój kalendarz i to nie jest jeden pacjent dziennie, nie jest to też 2 pacjentów dziennie, tylko są dni, kiedy jesteś od rana do późnego wieczora razem z pacjentami. Jakie są wyzwania największe, które ty widzisz w tej pracy? Chciałabym, bo oglądają nas też, wiemy, młodzi fizjoterapeuci. Em, no właśnie, z czym to się wiąże? Bo mówimy o tych pięknych rzeczach, ale czasem myślę sobie, że musi to być obciążające, że tak, mm, że tak chcesz i wiesz, że to powinno być tak, a jednak to ciałko jeszcze nie jest na to gotowe, albo właśnie prosiłaś o te ćwiczenia, a ich nie było w domu. No i właśnie, są. Chciałabym, żebyśmy o Mhm. wyzwaniach, może o tym, co może nie trudne, a może trudne, ale właśnie co takie wymagające. Hmm. Ja będę obstawała przy tym, że nie każdy fizjoterapeuta będzie fizjoterapeutą pediatrycznym. Okej. Mieliśmy osoby, które po miesięcznej, 2-miesięcznej pracy mówią nam, że po prostu nie dadzą rady, że Mhm. one się w tym nie odnajdują, Za e, trudne. że to jest za trudne, zbyt emocjonalne. Jest trudno powiedzieć, czy trzeba mieć silny charakter, Może możliwość, trzeba bardzo kochać dzieci? Myślę, że to chyba nie powinniśmy tu oceniać, co trzeba mieć, nie? Bo na pewno no specyficznego, właśnie. coś specyficznego w sobie, bo niektórzy lepiej sobie radzą z tymi, bo to jest tak, że za każdą tą historią stoi nie radość, nie optymizm, tylko raczej strach o przyszłość dziecka, raczej emocje negatywne. Mhm. My raczej na terapii nie poruszamy takich Trudnych. trudnych, ale też takich super radosnych momentów w życiu, że Mhm. byliśmy w Energylandii, Tak. mm, byliśmy na wakacjach zagranicznych, chcemy o tym opowiedzieć. To nie są częste momenty, tak? Mhm. Myślę, że dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym e, też ten rodzaj doświadczeń pozytywnych jest limitowany i ograniczony. No i myślę, że dla nas, dla fizjoterapeutów, trudno powiedzieć, czy to jest zrzucanie tego, nie, zostawianie. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś cały czas, wracając do domu, to wszystko analizował, tak? Ale Jasne. też Mhm. z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby o tym zapominać. Tak. Więc trudne pytanie. Umiesz założyć taki kombinezon w drodze Instytut Dom, który możesz To sobie zależy. rozpiąć sobie czasami, jak chcesz opowiedzieć, a możesz zapiąć. To zależy. Mhm. Czasami on rozpina się sam, Okej. czasami zamek jest niesforny. Mhm.
Więc dzień do dnia emocje, skumulowanie z pewnych spraw, Mhm. powodzeń, czasami niepowodzeń, to wszystko nie ma 2 dni takich samych. Mhm. Tym bardziej, to teraz, drodzy Państwo, do Was, takich koordynatorek opieki fizjoterapeutycznej mamy 3 w klinice i wszystkie 3 niesiecie ze sobą te historie i mm, te sympatie, te trudy i ten bagaż pacjentów, ale także niesiecie oczekiwania, trudności i wyzwania całego zespołu. Tym bardziej, jak czasami dziewczyny mówią, że one nie mają miejsca w kalendarzu, zrozumcie, one naprawdę dadzą wam najlepszych terapeutów, jak jest taki wymagający czas, bo praca koordynatorek w naszej klinice jest dużo bardziej złożona, niż byśmy sobie mogli pomyśleć, że koordynator to na pewno musi dbać tylko o grafiki, żeby był porządek, a to w ogóle nie jest o tym. Począwszy od tych neuroczwartków, o których powiedziałyśmy, nie? Skończywszy na Tak, zakładaniu kombinezonów. dokładnie. Wydaje mi się też, że wszystkie we 3 mamy taką zdolność też rozpoznawania potrzeb pacjentów. I Mhm, dlatego też po takiej konsultacji pierwszorazowej umiemy dopasować, do którego fizjoterapeuty dane dziecko będzie pasować. Bo to tak. też jest niezwykle ważne, tak? Są Mhm, osoby energiczne, żywiołowe, które nie wyobrażają sobie, nie dopasują się z osobą bardzo spokojną, melancholijną i mhm, powolną, tak? tak. Są osoby, które wręcz przeciwnie, taki fizjoterapeuta jak ja Mhm, by ich mentalnie zjadł. mhm, Także taka zdolność i Ania, i Kasia zdecydowanie mhm. posiadają. I jak u nas w grafiku nie ma tego miejsca, zaufajcie nam, że mamy naprawdę grono wspaniałych fizjoterapeutów, długoletnich, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy zgraną, stałą ekipą. Tak. Fizjo to nie jest tak, że u nas co miesiąc się zmienia pracownik. Mhm, Totalnie nie. Jak ktoś już przetrwał te pierwsze, jak już wie, że chyba ma w takim razie trochę tego pancerza i tego kombinezonu, mhm, to z nami zostaje. mhm. Pozdrawiamy Anię Wolską, Kasię Chorosz-Piotrowską, Pozdrawiam dziewczęta, was. tak. Dobrze, to ja bym chciała już tak kończąc i idąc w takim już końcówce, chciałabym cię zapytać o to, co daje taka operacja, jakie efekty są spodziewane i gdybyśmy właśnie mogły coś powiedzieć o tym po, jak jest po. I to znowu, na pewno daje nam poprawę funkcjonalną, no bo po to ją wykonujemy. Mhm, Daje nam, w zależności co było przed, tak? I były dolegliwości bólowe, oczekujemy, że po operacji te dolegliwości bólowe miną. mhm, Z ekstremalnych przypadków dzieci z 5. poziomu było tak, że były to osoby nastoletnie, a rodzice do ostatniego dnia przed operacją praktycznie nie spali, tak? mhm, mhm, Bo dziecko płakało, denerwowało się w nocy. Ten ich zaburzony sen trwał przez naście lat. I po operacji takie historie, jak możemy usłyszeć, że przespali noc, że przesypiają, tak? Bo to nie mhm, chodzi o jedną noc, gdzie pacjent jest na lekach przeciwbólowych, ale że rzeczywiście operacja zmieniła ich jakość życia. To mhm. trzeba powiedzieć. I w zależności znowu od poziomu funkcjonowania, bo jeżeli było to dziecko chodzące, to my oczekujemy zdecydowanie poprawy jakości chodu. Okej. Jeżeli Mhm, to było dziecko bólowe, to my oczekujemy, że tego bólu nie będzie. mhm. Podsumowując, Olga, jako pasjonatka fizjoterapii najmłodszych. Jako Ale nie ekspertka. tylko. Tak, tak, Dzieci. tak. Ale tutaj mówię w kontekście dzisiejszego naszego odcinka. Em, Jako ekspertka od rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym, chciałabym, żebyś powiedziała coś dla tej mamy, taty, rodzeństwa, młodego pacjenta, który urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Em, Nie chcę mówić jak żyć, ale no właśnie, a jak być? Jak być razem i jak patrzeć z optymizmem w przyszłość?
z twojej perspektywy? Jak patrzeć z optymizmem? Na pewno ja jestem osobą działania, czyli jeżeli, droga mamo, drogi tato, czujesz, że wszystko cię przerasta, na pewno poproś o pomoc psychologa, specjalisty. Działaj, nie zwlekaj. Zapraszamy cię do nas na wizytę, spróbujemy pomóc, pokazać ci drogę i zaplanować proces długoterminowej opieki. A ja dodam, że będzie to z dużą uważnością, nie tylko na tego pacjenta, który jest bardzo ważny, ale na was wszystkich, którzy jesteście w tej historii. I to nie będzie tylko mama, tata, ale będzie też rodzeństwo. A wiem, że Olga także świetnie angażuje babcię i dziadka. Tak jest. Olga, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za to, że prosto z maty i z instytutu przyjechałaś i cóż, życzę ci, żebyś dzisiaj wróciła do domu, napiłaś się ciepłej herbaty. Mam nadzieję, że twój pancerz troszeczkę dzisiaj tą rozmową zdjęliśmy z niego z jedną warstwę, że będzie trochę lżejszy. Kurtka, tak? Mówiliśmy kombinezon, to jest lepsze słowo. No i dziękuję ci za to, co robisz, jaka jesteś i że sprawia, że życie tych całych rodzin jest pełniejsze. Bardzo dziękuję. Ta rozmowa to nie tylko konkretna wiedza, ale i wielkie serce. Serce dla dzieci, które nie powiedzą wprost, że je coś boli. Dzięki Oldze dowiedzieliśmy się, że biodra w NPD trzeba obserwować wcześnie, działać szybko, ale ze spokojem, z planem, z zespołem i przede wszystkim empatią. Jeśli jesteś rodzicem dziecka z NPD, pamiętaj, że są metody leczenia, które dają szansę na lepszy komfort życia, bez bólu i bez gipsu po operacji. Dziękujemy, że jesteście z nami w Pale European Institute, tam gdzie ciało spotyka się zawsze z empatią.